Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj nagrałam jeszcze ten film, ale że potrzebuję trochę czasu, żeby przeczytać kolejną książkę, z którą planuję zrobić właśnie tydzień teraz czytelniczy, takiego tygodniowego vloga, więc zaczynam dzisiaj kolejny film. Jest to film z książką Nocny film autorki Mariszy Pessl. Nie wiem, jak jej imię i nazwisko się czyta, natomiast jest to, z tego co wiem, to jest mroczna powieść, więc to jest thriller o tym, jak dziennikarz śledczy próbował dobrać się do tajemnic kultowego reżysera horrorów. No i tutaj on zaczyna jakby węszyć jego ten reżyser skompromitował w pewien sposób, no i ten właśnie dziennikarz śledczy gorzko tego pożałował, no i żyje teraz z tantiemów, jakichś takich ochłapów pieniędzy, które dostaje z tego, co kiedyś napisał. No i ja tak muszę trochę się posiłkować opisem, bo nie do końca pamiętam, o co chodziło, natomiast to jest książka, którą wybrałam na TBR-ze. No i postanowiłam zrobić z tego takiego tygodniowego vloga. Mam nadzieję, że uda mi się skończyć w tym tygodniu. Ma ona tam około 750 stron, więc trochę dużo, ale mam nadzieję, po tym pierwszym rozdziale, co czytałam, to mam nadzieję, że szybko mi się to przeczyta i że nie będzie to takie złe, jak w sensie, że nie będzie się tak źle czytało. Natomiast ona jest fajnie wydana, no i jestem tego ciekawa, bo pierwszy rozdział bardzo mnie zaciekawił. Także niedługo podam Wam jakieś update'y czytelnicze. Witajcie w kolejnym update'cie czytelniczym. Doczytałam na razie do 43 strony książkę Nocny film. Nadal mi się podoba i tak naprawdę mamy tutaj coraz więcej tajemnic, które nam autorka serwuje. No i poznajemy trochę więcej, trochę bardziej postać Scotta McGreetha i trochę bardziej poznajemy też postać reżysera Cordowy, bo tutaj na początku samego książki Cordowa traci córkę, bo córka ginie w niewyjaśnionych okolicznościach, chociaż wszyscy mówią, że to jest jakby samobójstwo. Natomiast okazuje się, że ten Scott McGreethy, czyli nasz dziennikarz śledczy, którego mamy tutaj cały czas, z którym cały czas się spotykamy, bo to jest nasz główny bohater, no to on pokazuje nam, że jednak to chyba nie jest do końca samobójstwo, bo on w to nie wierzy i zna Cordowę, bo robił o nim przecież materiał śledczy, więc powinien coś bardziej wiedzieć. Także jak na razie tylko tyle, bo jak mówiłam już na samym początku, przeczytałam tylko 43 strony książki, ale myślę, że w takiej cudownej atmosferze doczytam sobie jeszcze trochę. Także czekajcie na kolejne update. Witajcie w kolejnym update'cie czytelniczym. Nadal czytam Nocny film Mariszy Pessl i naprawdę coraz bardziej podoba mi się ta książka. Coraz więcej tajemnic jest w tej książce. Niby posuwamy się cały czas ze śledztwem pana Scotta McGreetha dalej, natomiast coraz więcej mamy takich niewiadomych w tym wszystkim, bo jak już wcześniej wspominałam, mamy tutaj córkę słynnego reżysera horrorów, filmów horrorów, no i jego córka jakby ginie. Natomiast cała sprawa jest uznana za samobójstwo, natomiast im dalej jesteśmy w tej książce, tym dalej ta sytuacja wydaje nam się niemożliwa, że jak to taka młoda osoba popełniła samobójstwo,
coś tutaj śmierdzi. I nasz Scott McGrath właśnie prowadzi swoje śledztwo. Poznaje na swojej drodze dwójkę młodych osób. Jednym z nich jest Hopper. Taki, można powiedzieć, zagubiony chłopak, ale jest, ciągle pije, bierze narkotyki i ogólnie różne rzeczy. A drugą osobą jest dziewczyna, imienia nie pamiętam, ale teraz sprawdziłam, więc nazywa się Nora i ona też jest taką zagubioną osobą, jakby też szuka swojej ścieżki. No i oboje, czyli Hopper i ta właśnie Nora, spotykają Ashley Cordovę, czyli naszą tutaj niezaginioną, bo ona nie zaginęła, tylko nie żyje. Naszą nieżyjącą tutaj bohaterkę, czyli naszą jakby to powiedzieć, naszą osobę, do której prowadzi się śledztwo. Chciałam to jakoś ubrać, ale słowa mi wyleciały z głowy, więc niestety nie powiem. Natomiast oboje spotykają ją, no i właśnie nasz Scott próbuje razem z nimi dowiedzieć się, dlaczego Ashley nie żyje. W trakcie tego śledztwa okazuje się też, że nasz Scott McGrath spotkał Ashley niedaleko, jakby na krótko przed jej śmiercią. Więc ma wrażenie, że ona chciała się z nim w jakiś sposób skontaktować. A jako, że cały czas ma niezałatwioną sprawę z jej ojcem, bo prowadził a propos niego swoje śledztwo, no to tak naprawdę teraz próbuje się dowiedzieć, o co tak naprawdę chodziło. Czytałam opinie, znaczy nie czytałam opinii, ale widziałam opinie niektóre niepochlebne o tej książce. Ja na razie się nie spotkałam z czymś takim, co było w tamtej opinii, natomiast w tej niepochlebnej, bo tych pochlebnych nie czytałam, żeby też sobie nie zdradzać trochę, ale jakaś ta niepochlebna do mnie przemówiła i tam było właśnie, że trochę paranienormalne rzeczy się tu dzieją, więc jestem ciekawa. Na razie się z tym nie spotkałam, no ale jestem ciekawa, co dalej. No jestem zachwycona tą książką, więc mam nadzieję, że do kolejnego filmu, czyli do kolejnej środy, bo teraz jest środa, czyli za tydzień, uda mi się zrobić film z nocnym filmem. Także czekajcie na kolejne update'y, bo mam wrażenie, że teraz przysiądę i te update'y będą pojawiać się często. Witajcie w kolejnym update'cie czytelniczym. Tak naprawdę coraz bardziej ciekawi mnie ta książka, coraz więcej tajemnic mamy w tej książce, chociaż jestem już na 429 stronie, to cały czas mamy tajemnicę tego naszego reżysera Stanislasa Cordowy. Ciężkie imię i nie potrafię go zapamiętać, bo cały czas mam przed oczami jakby imię Stanisław, które nie jest jego imieniem i cały czas tak naprawdę mamy tutaj zagadkę do rozstrzygnięcia, czyli zagadkę śmierci Ashley Cordowy, która miała tylko 24 lata, kiedy została znaleziona martwa. No i nasz Scott McGrath wraz z tymi dwoma pomocnikami, czyli z Hopperem i z Norą, cały czas próbują rozwikłać tą zagadkę. Natomiast mają cały czas pewne trudności z tym, ponieważ nikt nie chce o Cordowie mówić. Jest jakby spuszczona na tą rodzinę tak naprawdę taka kurtyna milczenia. Każdy, który pracował kiedykolwiek z Cordową, podpisuje umowę poufności, przez którą potem nie może tak naprawdę nic powiedzieć o tym, co się dzieje. No i ten nasz Scott McGrath próbuje rozwikłać całą zagadkę i cały czas ma jakby rzucone kłody pod nogi. Nie wiem, jak się skończy ta książka. Natomiast mamy tutaj, dowiadujemy się, że jakby ta rodzina cała tych Cordowów to tak naprawdę jakby można ją przyrównać do takiej mroczniejszej wersji rodzinki Adamsów. Może tak, mają jakieś jakby takie
zapędy okultystyczne, pałają się czarną magią. Z tego wynika to z tego, co znaleziono w mieszkaniu Ashley, a w zasadzie co znalazł Scott McGrath w mieszkaniu Ashley Cordowy i potem okazuje się, że na nich też zostało rzucone jakieś tam zaklęcie z czarnej magii, przez które teraz jakby na nich czyha śmierć. No i tak naprawdę jeszcze nic nie wiadomo, co się wydarzyło z Ashley. Mamy poszlaki, których na razie nikt nie połączył w jakąś jedną całą historię. Natomiast ja cały czas jestem wciągnięta w tę książkę. No i dzisiaj naprawdę z 200 stron już przeczytałam, a mamy dopiero 14:30. I tak naprawdę myślałam, że trochę dłużej mi zejdzie ta książka, bo jednak to jest 780 stron bodajże, nie, 760 stron książki ponad. I ja myślałam, że będzie mnie przerażać ta objętość, natomiast ta historia, nocny film, jest naprawdę świetnie napisana, więc jeżeli ktoś ma ją gdzieś w bibliotece albo gdzieś dorwie na jakiejś wyprzedaży, to naprawdę polecam kupić. Jeszcze nie skończyłam, a już polecam, bo naprawdę ta książka wywarła na mnie bardzo duże wrażenie. Chyba ostatnimi czasy żadna z książek, które czytałam, przepraszam, na chwilę mam... czytam, pracuję i tak próbuję to połączyć. Żadna z książek, które dawno czytałam taką książkę, która tak na mnie wywarła wrażenie. Chyba poprzednią książką, jaką taką czytam z takich kryminalnych, było Pustkowie. I zaraz je pokażę, bo mam je w szafce, więc zaraz, znaczy w regale, więc zaraz je przyniosę i pokażę, o której książce. A właśnie mówię o książce Joyce Carol Oates, która napisała tę książkę jako Rosamond Smith. I nazywa się ona Pustkowie. Jest to książka, którą czytałam chyba w zeszłym roku. Natomiast wywarła ona na mnie też duże wrażenie, bo tutaj mamy Matta McBride'a. Wszyscy ci tacy, wszystkie te osoby, które jakieś zagadki kryminalne rozwiązują, mają jakieś Mac przed nazwiskiem. Ale generalnie mamy tutaj Matta McBride'ego, który w wieku 15 lat przeżył szok spowodowany odnalezieniem zmasakrowanego ciała szkolnej koleżanki. 20 lat później znika kobieta, którą Matt znał. Jego dziwaczne zachowanie i narastająca obsesja ściąga na niego podejrzenia policji. Tymczasem lokalny artysta, człowiek miernego talentu, ale owładnięty chorobliwą i przemożną wizją, tworzy kolejne przerażające dzieło. Ja myślałam, że po tej książce już nic tak na mnie nie wpłynie, bo taką mamy mroczną tajemnicę. Ja tą książkę też dość szybko przeczytałam, trochę w niej pozaznaczałam. I ona jest świetnie wydana, bo ma takie, nie wiem czy tu da się zobaczyć, ale jest takie poszarpane trochę. Strony są takie jakby poszarpane. Świetnie się ją czytało i naprawdę nie spodziewałam się, że nocny film to będzie coś równie dobrego, więc chyba idę czytać dalej. Bo naprawdę jestem ciekawa zakończenia tej książki i naprawdę cały czas będę mówić naprawdę, ale też te wstawki, które tutaj są, na przykład różnych rzeczy, jakieś maile, jakieś dodają tego klimatu tej książce. Więc idę czytać dalej i chyba zobaczymy się w podsumowaniu już takim kończącym czytanie, bo wydaje mi się, że niedługo ukończę nocny film. Wiecie, w kolejnym, już ostatnim update'cie czytelniczym a propos książki Mariszy Pessoa Nocny film. Ja właśnie skończyłam i jestem w szoku, że tak naprawdę to jest tak dobra książka. Bałam się jej objętości, bo ma jednak tam 760 ileś stron, ale naprawdę warto ją przeczytać i warto się z nią poznać. Mamy tutaj do czynienia z Scottem McGrath, który jest dziennikarzem śledczym, który próbuje rozwikłać sprawę reżysera horrorów Stanislasa Cordowy. No i on próbuje go ośmieszyć we wcześniejszych latach, natomiast Stanislas Cordowa powoduje to, że ten dziennikarz jest zrujnowany i skompromitowany przez niego, bo tak naprawdę nie chce ten Stanislas
dopuści do tego, aby ten Scott McGrady rozwiązał jego zagadkę. No i po latach jakby pojawiamy się w życiu Scotta, no i on dostaje cynk od swojego chyba prawnika, że tam córka tego Cordowy, Ashley Cordowa, popełniła samobójstwo. No i on tak do końca nie wierzy, bo to tak naprawdę trochę takie dziwne to samobójstwo było. No i zaczyna od nowa sprawę pana Cordowy. No i tam w pewnych momentach nawet dochodzi do takiego obłędu ze strony właśnie Scotta McGrady'ego. Pomaga mu z tym śledztwem Nora, która w ostatnie noce Ashley miała z nią kontakt i dostała od niej płaszcz. Oraz pomaga jej Hooper, który znał Ashley. Na początku nie wiemy, jak dobrze ją znał, natomiast później się dowiadujemy i nie wiem, czy mogę to powiedzieć, czy nie, bo dopiero dowiadujemy się tego gdzieś w środku książki i nie wiem, czy to nie będzie za duży spoiler. Natomiast znał Ashley i w chwili, kiedy ona umierała, dostał od niej jakby paczkę z rzeczą, którą kojarzył i wiedział, że ma się tym zająć. Więc też jakby w trójkę rozwiązują razem tą historię właśnie Cordowy. Cała postać Cordowy jest cały czas w tej książce bardzo tajemnicza. Tak naprawdę nic o nim nie wiemy i pomimo tego, że on wiele lat był jakby takim topowym reżyserem, bo od lat już nie pisze i nadal ludzie się nim bardzo interesują, to tak naprawdę nic o nim nie wiadomo, o jego życiu. Wiadomo tylko o twórczości, ale nie wiadomo, dlaczego kręcił właśnie takie horrory. Ludzie, którzy z nim pracowali, nigdy nie chcą o nim mówić, bo mówią o jakichś umowach lojalnościowych, natomiast nie do końca tak jest. Także cały czas nad tym panem wisi taka kotara milczenia. No i ten Scott próbuje to rozwiązać. Cały czas on wraz ze swoją, w sensie Cordowa wraz ze swoją asystentką, a głównie ona, bo ona jakby jest takim głównym motorem sprawczym tych wszystkich złych rzeczy, które dzieją się Scottowi, próbują mu przeszkodzić i unieszkodliwić go i nadal sprawić, żeby tak naprawdę to, co powie, nie było uznane za prawdę. Świetna książka. Ta rodzina Cordowów, taka trochę wersja dla mnie, jak mroczniejsza wersja rodziny Adamsów trochę. Mamy tutaj do czynienia trochę z czarną magią, chociaż cały czas wmawiają nam, że tej czarnej magii nie ma. Ludzie tutaj, którzy mieli do czynienia, jakby ten Scott i jego asystentka Cordowy, czyli Ines Gallo, którą nazywają Coyotem. Natomiast wszyscy, którzy współpracowali z Cordową, mówią cały czas o tym, że tak naprawdę ta czarna magia miała do czynienia. Niestety nie mogłam z jednej rzeczy skorzystać z tej książki, bo tutaj jest odniesienie do aplikacji, która umożliwia nam jakby interaktywne elementy książki i trzeba byłoby zeskanować ten motyw właśnie tego ptaszka, który tutaj jest i on się pojawia w całej książce tak naprawdę w jakichś ważnych momentach. Natomiast ta strona już nie działa, więc niestety nie mogłam z tego skorzystać, bo uważam, że jeżeli jeszcze mogłabym skorzystać z aplikacji przy tej książce, to przepadłabym już kompletnie. Co mogę jeszcze powiedzieć? Naprawdę mroczna książka. Nie czułam takich emocji od dawna przy takiej książce. Można to uznać trochę za horror, trochę za kryminał. No i tak w zasadzie to nie jest tak powiedziane do końca, co to jest dokładnie za książka. Zdecydowanie jest to książka dla starszych odbiorców, nie dla młodzieży. Zdecydowanie dla dorosłych osób. No i naprawdę pochłania ta książka. Ja nawet nie zorientowałam się, że ją już skończyłam, jak ją skończyłam, bo naprawdę taka jest dobra. Co prawda zajęło mi trochę przeczytanie tej książki, bo jednak ta objętość mnie
przeciągnęła i nie codziennie czytałam przez te dni tą książkę, bo zaczęłam też inną. Natomiast ta książka to majstersztyk i polecam każdemu. Jakby ktoś znalazł, ja znalazłam ją w Carrefourze za 9,99, ale to już jakiś rok czy 2 lata temu. I tak sobie stała na półce i czekała na swój czas i chyba w dobrym czasie ją zaczęłam czytać. Więc jeżeli ktoś znajdzie gdzieś nocny film, to naprawdę uważam, że powinien przeczytać. I jak zwykle chciałam zrobić z tego filmu vloga. Natomiast nic takiego ciekawego się nie działo w moim życiu. Może teraz pod koniec wstawię jakieś tam wstawki, które zrobiłam podczas tego tygodnia. Zobaczę jeszcze. Ale dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Dzięki, że jesteście ze mną. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Dawno, dawno temu, a może wcale nie tak dawno, była sobie księga pełna opowieści. Każdą stronę wypełniały nieprawdopodobne przygody, fantastyczne krainy i bohaterowie, których nie da się zapomnieć. Spójrzcie, oto Nie sądźcie jednak, że to zwyczajna książka. O nie, ta jest pełna magii i ma naprawdę niezwykłą moc. Każdy, kto ją otworzy, może udać się na wyprawę. Wystarczy odrobina wyobraźni. To co? Zajrzymy do środka? Za mną, ruszamy w drogę! Lecimy! Lecimy do Nibelandii! sobie dał.
brzegiem rzeki, a to już pół kroku stąd. Dziś moje niebo i ziemia stają mą na twarz. Milion dziewczyn odważnych i dobrych jak ja. Merida. Merida.